to tylko jedno okrążenie stadionu. Ale najbardziej brutalne w lekkoatletyce. 400 metrów. Dystans na granicy sprintu i wytrzymałości. Za krótki, żeby biec spokojnie. Za długi, żeby utrzymać sprint. W pierwszej połowie lecisz pełną prędkością. W drugiej ciało zaczyna się rozpadać. Mięśnie zalewa kwas mlekowy. Serce pracuje na maksymalnych obrotach, a płuca nie nadążają dostarczać tlenu. To nie tylko ciężki wysiłek, to tortura dla całego organizmu. Co ja mam wspólnego z biegiem na 400 metrów? Absolutnie nic. Dlatego świetnym pomysłem będzie moje wystąpienie na Diamentowej Lidze, najbardziej prestiżowej i elitarnej serii lekkoatletycznych zawodów, gdzie pojawiają się najlepsi sportowcy świata. No i ja. Ale jak się tutaj znalazłem? Dzisiaj biegamy z Natalią Bukowiecką, medalistką Igrzysk Olimpijskich. Może dogoni, będzie trzecie miejsce, jest medal Natalii Kaczmarek. I to właśnie na treningu z Natalią zmierzyłem się z moim pierwszym w życiu biegiem na 400 metrów. Do końca! Linię mety przekroczyłem w czasie 1:01 z kawałkami, a 2 minuty później pojawiła się propozycja, której nie mogłem odmówić. Teraz ma ponad miesiąc czasu do Diamentowej Ligi. I na Diamentowej Lidze, jako otwarcie zawodów, bieg na 400 metrów. Zobaczymy, ile można się w miesiąc poprawić. Chcesz potrenować? Zrobimy bicie rekordu. No tak, no. Widzicie ten entuzjazm na mojej twarzy? No cóż, szybciej zgasł niż się pojawił. Wiele osób mnie wytyka palcami, śmieje się ze mnie, że jestem cienki bolek i tak dalej. Ale ja wiem, że ja nie odpuszczę. Proszę Państwa, to dzisiaj trzeci stadion i dopiero ten, na nim można zrobić trening. Przyszły mi buty, idę zaraz je przetestować. Tutaj nawet nie wiedziałem, że one mają takie kolce. Pokaż, chłopie, cyk. Tu mam do tego śrubowkręt i sobie wkręcam wkręty. Przecież ja tak będę dzisiaj zasuwał, jak ja sobie spróbuję zrobić. Miałem już 2 treningi. I ja realnie zszedłem z ostatniego treningu, bo pobiegłem 200 metrów w 38 sekund. Wiadomo, to nie było na 100%, tylko tam na 90%, ale pomyślałem sobie, że wszyscy mi robią w nie? Że ten trener Natalii mi zatrzymał czas wcześniej. Że stary, poczułem się taki jakbym był paranoid, że Adidas mnie próbuje, wiesz, wkręcić, że dobrze, Patet, przebiegłeś minutę 1, teraz dasz radę zejść poniżej minuty. Chcą się ze mnie śmiać, że wyskoczę i będę miał minutę 10. Pisałem do Natalii, mówię, czy na pewno jej trener tam dobrze zatrzymał ten, wiesz. I Kamilowi napisałem Kamil najpierw na czacie. Tam był nagrany ten bieg na 400 metrów i musimy z czasu rozpoczęcia nagrywania, czasu zakończenia biegu wyliczyć czas tego biegu. Ile mi realnie wyszło te 400 metrów? Trener powiedział minutę 1 sekundę. Wątpię. Wiecie dokładnie jak to zmierzyć, prosta matyka, dodać odjąć, to będziemy mieli. Już byłem taki, że chcę się dowiedzieć, kto mnie robi, nie? Więc przeprowadziliśmy dogłębną analizę nagrania. Wyszło na to, że problem musiał być gdzieś indziej. Się okazało, że nie mam sobie czasów dlatego, że biegnę, nie wiem, 200 metrów tam w 30 parę 8 sekund, tylko to było tam 220 na przykład metrów. Po prostu pomyliłem linię na bieżni i źle liczyłem odległości. XD. Już jestem bardziej zadowolony z tego wyniku i podbudowałem się, wracam do treningu, ale tak czy siak uważam, że tą minutę uciąć może być ciężko. Zrobiłem parę treningów i nadszedł ten dzień. Czas ruszać do Chorzowa. Może będzie dzisiaj rano lisek. I to nie taki, co chodzi koło drogi, nie ma nogi jednej nogi, ale nasz polski skoczek o tyczce. 6 metrów wyskoczył w górę. A teraz Duplantis, chłopie, 6,29, może 6,30 zrobi, ale spokojnie. Jest jeden bardzo ważny atleta. Wiesz jak się nazywa? Jakub Patecki. O proszę, Jojo. Witamy tutaj trenera od razu. Muszę powiedzieć jedną rzecz, nie zrobiłem wczoraj treningu. No naprawdę, nie, nie żartuję. Wróciłem tak, że byłem 21 i mieliśmy jeszcze... Ale z kilometr to wokół stołu do ping-ponga przebiegłeś. A Diamentowa Liga, czyli tak naprawdę można powiedzieć najważniejsze święto w Polsce w całym roku, jeżeli chodzi o zawody. No będzie 40 000 pewnie ludzi i to jest mega duża frekwencja jak na takie zawody, na przykład na innych... Mocno, ale to jest naprawdę mocno. Tak, tak. Ja pierdzielę! Sportowcy tu są naprawdę najlepsi, to nie tylko Polacy z całego świata, prawda? Ci olimpijczycy, nieolimpijczycy. Będziemy mieli okazję porozmawiać z takimi gwiazdami jak Noah, mistrz olimpijski na 100 metrów i 6-krotny mistrz świata uznawany za następcę Usaina Bolta. Specjalizuje się w biegu na 200 metrów, gdzie ma rekord Stanów Zjednoczonych.
Tu się dobrze biega, bo tu jest tartan Mondo, taki, który jest do szybkiego biegania. Dobra. I jeszcze porozmawiamy, wykorzystajmy to, że mamy godzinę. Wiem, że się cieszysz. Nie, chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, bo to się bije dobrze się bije rekord. Jak biegałeś teraz w kolcach, to czułeś, że niektóre tartany mogły być takie bardziej miękkie. A zobacz, ten jest taki twardy, on będzie więcej oddawał ci energii. Dobrze! Dzisiaj mamy treningi, więc wszystkie największe gwiazdy przychodzą na rozbieżkę. Jutro od godziny 14 event, od 13 najważniejsza część, czyli bieg Kuby Pateckiego. W razie to jesteśmy przygotowani, będą medycy na mecie. Jacy medycy? Będzie kubeł na mecie. Ale szczerze, to byłby zaszczyt. Jeżeli bym pobiegł tak, że by mnie zebrało, to znaczy, że dobrze pobiegłem. Tak ścięło, ale w upale właśnie. W ogóle w upale na 400 metrów ponoć się biega super, że jest zawsze powietrze. Bardzo dobrze są dogrzane mięśnie. Nie masz czegoś takiego, że musisz się cały czas rozgrzewać, bo przy stówie jest to niesamowicie istotne, żeby po prostu te mięśnie były bardzo, bardzo dobrze rozgrzane. A teraz spróbujmy swoich sił w kilku konkurencjach lekkoatletycznych. Na początek pchnięcie kulą. Ale to jest porządna kula, słuchajcie, to jak ja byłem... Karol, jaki tutaj jest w 7. niebie. No i super. Dobrze, jest reprezentant Polski. Trzeba teraz naprawić dziury. Ty, ale tutaj nawet jak ty biegniesz, to patrz, jakie zostawiasz te. Dobra, jest pizd. Ej, dobra, nie zepsuliśmy nawierzchnię. Druga konkurencja skoków z wyż. Oczywiście, na razie tylko dla tego ćwiczenia. Tego, że obniżają, to nie nagrywaj, nie? To możemy co, panowie? Myślę, że od razu 10 cm do góry, bo to tak... O, trzymało się. Jakieś sugestie odnośnie skoku? Czy żadnych? Czy wszystko dobrze? Metra wyżej będzie zajebiście. Już możesz spokojnie startować dzisiaj na rynku. Piotr Małachowski, wielokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich w rzucie dyskiem, a prywatnie jest mega fajnym gościem. Ja to prawie tak bokiem skaczę, nie? 180 cm i robimy atak na 180 cm. Szczerze, nie podoba mi się ta dyscyplina. A teraz czas na rzutoszczepem. Ogólnie to jest dużo lżejsze niż mi się wydawało. Ja myślałem, że to jest broń, a oni po prostu oszukują. 800 gram. Tutaj mamy taki tak zwany środek ciężkości, który jest sprawdzany w specjalnym sprzęcie, a tak można sobie... Na paluchu tak, znaczy zwykle na paluchu nawet zobaczyć, tak, żeby czy jest spełnia jakieś tam warunki techniczne. Przesunięty środek ciężkości powoduje to, że wtedy oszczep zupełnie inaczej leci, tak? Tam na końcu uważajcie! Odejdźcie! Ładnie! Musi pierwszy ślad paść tą częścią. Czyli jak ci teraz wylądował tak, no to już niestety byłby nieważne. Mamy tam koleżankę z Diamentowej Ligi, która mi powiedziała, że mi akredytacji nie załatwi na następny raz. Zobaczymy. W tym czuć taką naprawdę lekką atletykę, nie? Że to jest takie... Tutaj moglibyśmy być ubrani w greckie szaty, jajko odsłonięte po grecku. Kobiety piją wino, a my, atleci, pokazujemy nasze zdolności. Dobra, ej, spodobało mi się. Ja idę po to i też trzeba będzie zmontować, że to tak leci tam, wiesz, jakiegoś gościa. Byśmy złapali ślad, nie? Rzut był na tyle interesujący, będzie tak zwane mierzenie. 28, długość. Herkules, Dodżules. Wow! Dobre. Wow, dobrze, brawo. Mi by się przydało z jakąś taką, co jeszcze odbija. Sprężynką. Nie, ja biegnę z tej. Płaskiego? No. A dlaczego nie mogą ci postawić po prostu stopy na szybko? Mogą, ale w sensie to będzie może ciekawiej wyglądało, bardziej profesjonalnie. Bo mi to nie robi różnicy? Nie, no byś miał, uważam, 300 sekundy, już więcej. No ale to jest... Tak? Jest trudniej na przykład. Ja jakbym po turecku siedział, musiałby startować. Nie, no to kwestia jest nauczenia się, ale ja uważam, że... Dobra, startujemy. Nie, już jest tu tam poustalane, nie ma co zawracać petardy. Jak tam szefowie mówią, że tak ma być, to tak będzie. Ale to jest po to, żeby oni słyszeli wszyscy w innym momencie? To tego nie widziałem. Chodzi o to, że kiedyś było tak na zawodach, że jak stał starter i strzelał tutaj, to tamta osoba jakieś tam ułamki sekund ostatnia Naprawdę? Tak, ułamki sekund, a te ułamki sekund świadczą o rekordzie. Rozumiesz? Jakby kto wygra. Na linii mety już często są tysięczne sekundy. Siema, cześć. Dobrze cię widzieć? Myślałem, że były jakieś kluby może... Tak. Dobrze jest. Kurde, dobra. Tutaj nie ten... Jego musimy dać na tyczkę. Ja jestem ciekawy, jak on by sobie poradził. 6:31 będzie. No tak zrobię, obiecuję. Tutaj moja obstawa, panowie, wielkie... Tutaj mamy boisko rozgrzewkowe numer 1.
Więc mają bieżnię, musi rozgrzać, mają tutaj masażystów, jakieś strefy do schłodzenia itd. Jak to oni, a nie zawodnicy. ty? No właśnie, to też ja tutaj jestem, tak? Od godziny 12:45, szanowni państwo, początek pre-eventu z udziałem Pateca. Wow! Patec 13:10, czy tam w okolicach 13:00 będzie starał się po prostu jako poniżej minuty i wtedy będziemy ci mieć brawo dopiero. Także Patec, do zobaczenia, wiele innych aktywności w międzyczasie. Paweł Fajdek chyba pomylił zawody, są lekkoatletyczne, on raczej ciężkim atletą jest. Do której to masz? 13. No bieganie jest o tyle prostsze niż rzut młotem, że wiesz. No to dobrze to będzie, słuchaj, rzadkie powietrze. Ja mówię, okej, no dobra. Przy 400 metrach ciepła pogoda przeszkadza bardziej czy pomaga? Pomaga. No pomaga, ale no być profesjonalistą, nie? To wytniemy. W ogóle właśnie... Przygotowany? Najpierw pierwsze pytanie. Trenowałem i miałem parę właśnie biegów. Ja się najbardziej boję tego, bo trenowaliśmy też, żeby dobrze wystartować z dobrym... W ogóle ja się już tak stresuję, wolę nie myśleć jak wy Nie stresujemy. Dobrze się zapowiada, bo robił 4 setki ostatnio i treningowo 64 sekundy robił, więc wiesz. Tak? Myślę, że... Ale myślałam, że ze Sweden nie biegałeś. W ogóle, no właśnie to powiedziałem, że tak... Ale ja nie wiem, bo na każdym torze jest zaznaczone 200. Jest biała linia, tylko że masz białe linie i później za tymi białymi są jeszcze białe linie, które mają niebieską linię wewnątrz. To jest No i strefa jakaś strefa właśnie, ja nie wiem co to były za strefy. Natalia ma ogólnie dosyć proste zawody, nie? Będą tam zawodnicy dosyć... Bardzo. Znaczy stety lub niestety, no będzie z kim biegać. Bardzo fajnie, mega się cieszę i trzymamy kciuki w ogóle wszyscy. Ja za ciebie też trzymam kciuki, mam nadzieję, że złamiesz te 60 sekund, No bo też ja, mam nadzieję. Oczywiście nie zabrakło wywiadów ze słynnymi sportowcami. Słuchaj, masz do czynienia z boomersem, więc wybacz, w świecie, w którym ty się na co dzień poruszasz, nie jestem rozeznany, natomiast pytałem syna, bo on po pierwsze pozazdrościł mi rozmowy z tobą, po drugie z uznaniem patrzę, podobnie jak i wielu twoich odbiorców, na twoje osiągnięcia sportowe. I ja też sprawdziłem się w roli dziennikarza. Jest z nami Tyszka. No znamy się, już powiedzmy obserwujemy się, jesteśmy tutaj, jakby to powiedzieli warszawiacy, serdecznymi przyjaciółmi i chciałem w ogóle pogratulować osiągnięć sportowych. Ja pamiętam jak oglądałem właśnie ciebie, kiedy ty postanowiłeś sobie, że chcesz się na Sopot przygotować, Sopot, no. nie? Nie chcę mówić, że startowałeś z zera, no bo wiadomo, gdzieś ten sport u ciebie był, ale taki bardziej basic, nie? No, a tutaj, tak. zobaczcie, nie? I wydaje mi się, że taka jest różnica między nami, że ty jak podchodzisz do jakiegoś sportu, to rzeczywiście tak profesjonalne podejście, a u mnie to jest trochę freakowo, czyli ja na przykład od razu maraton, od razu Ironmana, a ty chcesz sobie tak A ty grubo to robisz, w sensie, dobra, maraton w sumie, nie robię tych, wiesz, krok po kroku i lecisz od razu, że zaczynasz od najgrubszego, tak samo, wiesz, jak z Everestem w sumie zrobiłeś, nie? No, ale, no też, ale to czy z Everestem musieliśmy zrobić tak, że no jednak tam było to, No i to tak jakieś było przygotowanie, wiadomo, tak. coś tam się przygotowywaliśmy, ale wiadomo, to nie było to, powiedzmy tak zrobione, jak na przykład bym mojej córeczce doradzał, no to bym powiedział, że masz zrobić najpierw, nie wiem, 4-8, tak, no miejmy, no nie wiadomo, może lepiej, żeby nie, ale jak będzie, to będzie też fajnie. Tutaj mamy przyszłego Ironmana, także trzymamy kciuki za to, żeby ten... Następny rok. I to jest w ogóle coś fajnego, to jest też takie moje marzenie, które kiedyś miałem, zanim nie pojawiło mi się 10 innych marzeń, żeby złamać 10 godzin w właśnie Ironmanie. Ja jeszcze chciałem dodać, że Patec mnie zinfluensował i we wrześniu pójdę sobie zrobić kolczyk. O proszę, a? Nie, bo ostatnio zobaczyłem cię na Klaucie i ja myślę, kurde, jaka dupka. Jakiś sexy mysiaczek, tak jest właśnie. Here we have Noah, welcome in Team Adidas. I have a really simple question. For how long are you here in Poland? It's your second, third day or? I just got in here yesterday. So okay. I've been here for 24 hours. Okay, you're leaving just right after the... Okay, that's sad because I think Poland has a lot of to offer. But actually we had a guest a few I think weeks ago. It was Aisho Speed. He was in Poland. He said that he liked this country. I know that you know Aisho Speed a little bit, and you had the possibility to race with him. Maybe not the head-to-head, but you were you could check his form, and if you could guess if he would take the race seriously, he would run for 100 meter sprint. What time he can achieve? Probably like a 10.5, 10.4. Okay, around there. There is a sprinter, 400 meters sprinter girl, Natalia Bukowiecka. Yeah, I'm aware. And she was preparing me for tomorrow's. I will be on the opening race. I will be doing 400 meters, and I want to run under 1 minute. Okay. This is my goal. So if you would be, you will be here. Please have your fingers crossed. Maybe in one day we will race together.
Maybe not in a 400, but we'll see. Okay. But good luck. Okay, thank you very much, brother. I'll be watching. I'll be watching the screen. Perfect, and I hope you will have some time in your future to visit Poland for a little bit longer. No, we'll see. You never know what the future holds. Of course. Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy odpocząć do hotelu, bo jutro czeka na nas wielki dzień. To miało być do masażu jakaś oliwka, a myślałem, że jakiś krem będzie, a to jest jakiś lubrykant bardziej. O! A to tak przez przypadek. A to przez przypadek. I teraz tam... Jak tam zacznie ręka pod nogawkę wsuwać. Masaż ja uważam, że właśnie najlepszy jest tak, jak jest przyjemnie, jak się kończy. A nie no kurwa! Stopy mi nie możesz z spodu, ja mam chłopie gilgotki, kurwa. Nie można tak robić, nie ma szans. Jakbym mały, to mnie brat sofą przygniótł do łóżka i mnie ten... Błagam, kurwa. Nie, ale nie, naprawdę błagam. No patrz na to, co robię, dobra? No, będziesz ściskał? Nie, dotykam i jak patrzysz, co robię, jak ściskasz, to jest git. Mózg widzi, co się będzie działo, rozumiesz? Ufaj, ale kontroluj, dobra. No. Ale nie możesz przejeżdżać, no! Nie możesz! Naprawdę? Dobra, poczekaj. No muszę znaleźć tutaj. Nie znajdę, Na 4 minuty tak naprawdę powinniśmy być już pod bramką. Będziemy dosłownie minutkę spóźnieni, to się nic nie stanie. Powoli zaczynają tutaj nam emocje rosnąć. Dobry był masażyk wczoraj. O tak, trener mi tak pomasował łydeczki, że to no... No hold your horses, wiesz, tutaj spokojnie. Spałeś dzisiaj, będzie rekord. W swojej karierze trenerskiej nie pomyślałem, że przygotowując ludzi do wypraw górskich będę miał kiedyś zawodnika na diamentowej lidze. Możesz powiedzieć, że masz oficjalnego zawodnika, który startował właśnie na diamentowej lidze. Dokładnie. I od razu, jeżeli nie będzie dyskwalifikacji, wiem, że zajmie pierwsze miejsce. I pierwsze miejsce będzie miał. Przechodzimy procedurę taką jak zawodnicy, czyli rozgrzewasz się tutaj, kończymy rozgrzewkę, idziemy do call-roomu pierwszego tutaj w namiocie. Sędziowie wywołują twoje nazwisko, sprawdzają, czy nie masz na sobie rzeczy, których nie powinieneś mieć, czy wszystko się zgadza, czy jesteś przygotowany do startu. Prowadzą cię do call-roomu numer 2, który jest przy samym wyjściu. W call-roomie numer 2 kolejny raz jesteś sprawdzany, dostajesz swój numer startowy i możesz iść na linię startu na 400 metrów, biegniesz po torze numer 6. Najlepszym. Po wewnętrznej stronie. Po wewnętrznej stronie toru numer 6. Ja mam bardzo jeszcze ważną informację, czyli tak, o 19 minut od tego momentu, jak wychodzimy do momentu startu jest. A teraz ile czasu mamy na płycie, żeby on mógł zrobić sobie rytm jeszcze 2, żeby wyczuć tempo? Żeby wiesz, mógł się przebiec i zobaczyć, jakby musi wejść jakby w tą taką pamięć. Jak profesjonalnie, ja to wiesz, bym tutaj wszedł i pobiegł, nie? Jesteśmy, proszę Państwa, no naprawdę w miejscu, gdzie zawodnicy, stary, to jest dla mnie niesamowite, kurde. No jest po prostu zawodnik elegancko. Tutaj trochę jak zapaśnik, ale jest okej. Na godzinę przed biegiem stres zaczął naprawdę narastać. W głowie krążyło pytanie, czy dam radę. Zrobiłem rozgrzewkę i jak u prawdziwego zawodowca, fizjoterapeuta przygotował mnie przed startem. No nie, no teraz to już czuję, że pójdzie rekord świata, a jak nie pójdzie, to będziemy wiedzieli, na kogo zwalać. A tutaj źle rozmasowane zostało. Dziękuję bardzo. Idziemy do call-roomu. Czym jest call-room? Może wytłumaczyć widzom. To jest takie pomieszczenie, w którym już sportowcy są wywoływani, na linię startu już, więc tam są jeszcze ostatnie dogrzania, ostatnie minuty. Ja powiem szczerze, że sam mam stresik. Ja jestem. Zapraszam. To jestem ja. Super, zapraszam. Dzień dobry. A, spokojnie, autograf może później, co? Właśnie, a gdzie jest moja konkurencja? Właśnie nie ma! Wszyscy zrezygnowali, jak wiedzieli, że już nie mają po co walczyć, nie? Cześć. Kuba, sprawdzasz wszystko? To jest bardzo ciekawe. I co sprawdzasz w tym momencie? Twój strój sportowy, dozwolone znaki graficzne, name number, bo to jest nazwiskiem. Tu jest chip, transponder, który będzie śledził twój pokonany dystans i prędkość, z jaką biegniesz. Yes. Yes, of course. 100%. Good luck for you. It's 30 seconds to arrival on the field of play. 30 sekund. Że uda się poniżej 60 sekund. 20. Macie kciuki szybki jak błyskawica, uśmiechnięty jak promienie słońca nad naszym stadionem. Witamy serdecznie, Kuba przygotowany. Na ten biegnie tylko i wyłącznie 1 miesiąc, a nawet troszeczkę mniej, ale potraktowałem ten challenge naprawdę poważnie, także liczę, że będziecie trzymali kciuki. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli właśnie po to, żeby zobaczyć też tutaj
mój start, bo wiem, że takie osoby są. Kocham was bardzo serdecznie i dla was złomiemy minutę! Polska górą! Kuba, szybkie pytanko, jak wyglądały treningi z Natalią Dała w kość? Oczywiście, Natalia jest niesamowita i również tutaj jestem pewny, że przyszliśmy, żeby ją wspierać i również innych sportowców, którzy tutaj z orzełkiem na sercu będą biegli, skakali, rzucali. No i co? Niesamowity trening z Natalią. Trzymamy za nią kciuki i wierzymy, że da z siebie 100%. Albo nie, wiemy, że da z siebie 100%. Powodzenia przyjacielu, Kuba Matyczki! Kocham was, dziękuję wam bardzo. Dzięki wam to jest możliwe. Niesamowite. Zrobiłeś to! 58! 56! 58! Tak! Myślę, że nie! Chodź na ten! Jest! 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 Udało się! Jest! Dziękuję! Wow, to było piękne! Myślałem, że się nie uda, bardzo ciężkie to jest. Musicie mi uwierzyć, że to jest niesamowicie trudne. Dlatego jeszcze większy szacunek wszystkich profesjonalistów, zawodników. Dziękuję wszystkim za to, że mnie tutaj wspieraliście! Polska górą! No, było ciężko, mi się tak kręci cały czas w głowie. Myślałem, że się przewróci. 13 z kawałkiem już po pierwszej setce. Było za szybko, ale pomyślałem sobie tak, jak ja ci powiem, że ty masz zwolnić i ty zwolnisz i tak cię zakwasi, tak w tym końcu, bo i tak cię zakwasi. No, ale w ogóle to cię widać, jak mnie zwolniło później. Stary, nie tam się zbetonowałeś już 50 metrów przed tym. Ja myślałem, że tam przewrócił zaraz. I to jest to, słuchajcie, 400 metrów, że to jest najgorszy dystans pod kątem wytrzymania psychicznego. Widać to było po Kubie i ja chcę powiedzieć, że to jest to, co cały czas widzę u Kuby we współpracy podczas przygotowania do wypraw górskich, że on non-stop daje się maksa i naprawdę to by było widać i w przygotowaniu do wypraw i teraz tutaj na tym stadionie. To jest właśnie ta psycha, którą ma Kuba, że jest walczakiem. Dziękuję wam bardzo! Byście najwyżsi! Niestety jakimś dziwnym trafem jedno nagranie się usunęło z kamery. Może to i dobrze, że go nie ma, gdyż przedstawiało ono dantejskie sceny po biegu. Niestety takie biegi mega mocno wpływają na żołądek i nierzadkością jest to, że po takich biegach się miewa odruchy wymiotne albo nawet więcej. Ale przejdźmy do milszych rzeczy. Dzięki wielkie za wsparcie! Dziękuję bardzo. Fajna zabawa, mega fajnie się bawiłem też tutaj, tak naprawdę w sumie zabawa się rozpoczyna. Kibicujemy, mamy jeszcze tutaj zawodników. Więc po udanym challenge'u wybraliśmy się na stadion, żeby pokibicować i zobaczyć w akcji prawdziwych zawodowców. Proszę Państwa, Paweł Fajdek, trenowałem go, dawałem mu pewne rady, jak ma się zachować, żeby właśnie teraz pokazał, co potrafi. Paweł Fajdek. Tego gagatka nie trzeba nikomu przedstawić. Dobra, może nie, Boże, mnie jak tak powiem. Paweł Fajdek to polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem, 5-krotny mistrz świata oraz 3-krotny mistrz Europy. Karol, to już drugi autograf. Jak się ma takiego znanego zawodnika, słuchaj? Ten ziomal miał współdzielony rekord na olimpiadzie, nie? Że dwójka zdobyła złoto, nie? Była taka sytuacja, że mogli albo skakać dalej, albo się zgodzić obaj na złoto i przybili sobie pionę i obaj skakali po stadionie. Super historia siadła.
Zero jest tylko jako izotonik traktowane. Jesteśmy teraz tutaj właśnie na takiej strefie, powiedzmy, odpoczynku. Pewnie muszę powiedzieć raz, że no, strefa VIP, tak, byle kto wejść nie może. Dlatego Jojo wypadł, stąd co ty tutaj robisz. Ale idziemy jeszcze zobaczyć, bo będziemy mieli opcję zobaczyć, jak Duplantis może będzie pobijał rekord świata. Wiemy, jaki ma zapas, za każde pobicie rekordu świata dostaje bardzo dużo siana. A jest to dokładnie $100 000 za każde pobicie rekordu. Do tej pory zgromadził już 13 oficjalnych rekordów świata. Od pierwszego ustanowionego w lutym 2020 roku w Toruniu na wysokości 6,16, aż po najnowszy osiągnięty w sierpniu tego roku w Budapeszcie, gdzie pokonał poprzeczkę na 6,29 metrów. Także możliwe, że on teraz będzie chciał sobie pobijać te rekordy co centymetr, prawda, nie za szybko, no ale to też nie jest takie pewne, że mu się uda ten rekord pobić. Natalia, czyli moja trenerka główna, no, motywatorka, bo tutaj widzę, że już trener się zasmucił, jak to usłyszał, ale Natalia, moja główna motywatorka do tego biegu, będzie teraz leciała. Jest Natalia. Ale presja stary, nie? Mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, reprezentantka Dominikany, Marilady, Paulino! Ja pierdzielę. Świetny, jesteś inspiracją dla nas wszystkich. Kochamy cię. Jesteś świetna. Buziaki, motywujesz nas wszystkich i wpadajcie do Natalii, naszej kochanej. Gratulacje! Też dziękuję bardzo. Cześć. A teraz czas na Piotra Liska, którego już poznaliście. To pierwszy Polak w historii, który skoczył o tyczce ponad 6 metrów. Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i aktualny rekordzista kraju. Wszyscy za Piotrem! Dawaj, Lisu! Urodziny! Tak, gdzieś od 8. Najlepszym skokiem Duplantisa w Chorzowie było 6 metrów 10 centymetrów, co dało mu pewne zwycięstwo. Nie podjął jednak próby bicia rekordu, postanowił na stabilny start i zachowanie sił na kolejne zawody. Tu jest Warhol, który jest mistrzem Europy i on się sprintowali na 100 metrów z Duplantisem. Proszę Państwa, już na spokojnie, dziękuję bardzo marce Adidas, dziękuję bardzo memoriałowi Kamili Skolimowskiej za możliwość zrobienia czegoś takiego, bo było naprawdę bardzo fajnie. Przebiegliśmy 400 metrów, udało się to zrobić. Ja wiem, że to może się wydawało, że nic takiego i tak dalej. Dla mnie to była dosyć trudna przeprawa i cieszę się, że się właśnie udało ten miesiąc mniejszych bądź większych treningów, jak widać, nie poszedł na marne. Również, proszę Państwa, niesamowita atmosfera, najlepsi sportowcy tak naprawdę. Noah, Duplantis, Warhol, wymieniać, a przede wszystkim nasi kochani Polacy, Natalia, Fajdek. My idziemy teraz na afterek i się z Wami żegnamy, także cześć.